No dalej. Góra. Zamkniemy, żeby nam nie przeszkadzali. Dzisiaj w planie jest demontaż paśnika, demontaż poidła i postaramy się ten paśnik przenieść bliżej. Mamy taki problem z naszym kucem, że jak go się nie przypnie wieczorem, to potem nad ranem szaleje i niszczy nam tutaj osprzęty. Jak widać, wyrwał cały paśnik. Tu jest problem taki, że wystaje i kozy mogą się nadziać, także będziemy to dzisiaj demontować. Tutaj mamy też zniszczone poidło. No, można praktycznie zdjąć. Ten paśnik przeniesiemy w to miejsce, a jak czasu starczy, to tutaj zamontujemy poidło. Jest problem z tą śrubą. Główka tam się przekręciła, krzyżak. Na szczęście to są kołki, śruby takie wbijalne, więc może uda się ją po prostu podważyć, wyrwać. Zaraz będziemy próbować. No nic, główka jest całkowicie spiłowana, więc spróbujemy to jakoś podważyć, może wyjdzie. Łom jest gotowy. Zaczniemy od tej dolnej. Udało się, wyszła. No i teraz ta najbardziej problematyczna. O, poszła. Jeszcze stawia opór. Jest. Takie śruby wbijane, nie nadają się. Ciężko je potem wykręcić, nie chcą wychodzić. No i zazwyczaj łepek się ukręci. Także najlepsze ośmiokątne normalnie przykręcić kluczem. Zobaczymy, jak ta pójdzie. Miejmy nadzieję, że szybciej. To są już normalne śruby, więc się wykręcają. Trochę skróciutka, albo się złamała. Proszę bardzo. Złamała się. I proszę, zdemontowana. Sami robimy te paśniki. Normalnie podobny paśnik tam 200 kosztuje. Tu są pręty bodajże 10 i 8. Po 2 metry każdego, 4 duże podkładki i jest gotowe, wygiąć i jest zrobione. Natomiast jest jeden problem, bo nie potrafię tego robić powtarzalnie, więc dziury nie pasują. Może uda mi się przykręcić na 3, a potem 4 dorobić. Zobaczymy. Ale najpierw spróbujemy wyciągnąć kołki. No dobrze, musieliśmy wyciągnąć stare kołki, bo te nowe, większe śruby nie sięgają do miejsca, gdzie się one rozpierają. Mamy nowe, grubsze, ale musimy nawiercić trochę większe dziury. No i nowe dziury przede wszystkim, bo nie wszędzie będzie pasowało.
Nie ma młotka, trzeba sobie radzić. Zaczniemy od jednej, a potem będziemy dopasowywać. No co za dziadostwo. Tu jest trochę blisko, ale mam nadzieję, że wyjdzie bez problemu. Kołeczki, śrubki i oby pasowało. Trochę krzywo jest, ale powinno być dobrze. I po kolei krzyżowo dokręcamy. I jest zrobione. Nakręcę potem filmik, jak to budujemy takie. I wtedy też to spawam. Nowe wersje będą miały też troszeczkę inaczej te pręciki, bo nie będą takie na skos, tylko takie tutaj elki. Więcej się zmieści siana. Mam nadzieję, że będzie lepiej trzymać. No i słuchajcie, mówiłem, że nie są powtarzalne. O dziwo, wszystkie dziury praktycznie pasują. Jedyne co, to musimy nawiercić trochę większe otwory, żeby weszły większe kołki. Zaraz się za to zabieramy. Gotowe. Postaram się jeszcze powyciągać stare kołeczki. No nic, ten się urwał. Zobaczymy następny. Oj, ładnie wyszedł. Przejdziemy do montażu poidła. Poidło ma tutaj spuścik. Oryginalnie nie ma gumki żadnej i ciągle przecieka, jak się odkręci, także do sklepu uszczelkę pod zlew dokręcić, nie będzie ciekło. Ważne, żeby na odpowiedniej wysokości przykręcić. Sobie tutaj oznaczyłem. Jak zrobimy wyżej, kozy nie będą wiedziały, że jest woda, nie będą piły. A jak zrobimy niżej, kozy będą czokapiki do środka, czy nesquiki do środka robić. No i też nie będą piły. To musi być tak na wysokości głowy. Jak zbierzemy stąd słomę, będzie trochę niżej, wtedy podkładamy kanolda lub inną cegłę. Mogą przednimi nogami wejść i się napiją ze spokojem. Dobra, pierwsze co, musimy odkręcić stare kołki. Dziury już mam porobione, flamaster wziąłem, oznaczymy na ścianie. Najpierw dziury zrobimy, przywiercimy. Będzie się trzymać, wody nalejemy, zobaczymy jak to działa. No i nic nie widać. No, pora kończyć. Tutaj musimy użyć innych śrub, bo mi się
nie zmieści pistolet udarowy do środka. Także wkrętareczką przykręcimy. No i się trzyma. Tu jest 5 w rzędzie, po tej stronie też zrobiłem 5 w rzędzie. Wcześniej poidło było między tymi dwoma, ale był wtedy taki problem, że bardzo łatwo siano wpadało do środka i było pełno siana na dnie. Także przymocowaliśmy poidło tam. Mam nadzieję, że siano nie będzie wpadać. I żeby nie być gołosłownym, że nasz koń to dewastator, tutaj macie dwa paśniki zepsute w ten sam sposób. Nie mam pojęcia, jak on to robi. Trzymajcie się do następnego odcinka. Jeżeli chcecie, żebym nagrał, jak się produkuje takie paśniki, dajcie znać w komentarzach. Na razie.